Witamy w naszej niezwykłej podróży do świata mistrzowskiej sztuki kulinarnej. Zanurzymy Was w fascynujący świat smaków. Dziś zapraszamy Was do Ikoi w Londynie, miejsca, które nie potrzebuje rozgłosu, by robić wrażenie. 2 gwiazdki Michelin, 42 miejsce w rankingu The World's 50 Best Restaurants, czyli lista 50 najlepszych restauracji świata w 2024 roku. To tylko niektóre z wyróżnień, a mimo to restauracja zachowuje swój unikalny charakter i działa na własnych zasadach. Za tym projektem stoją Jeremy Chan, szef kuchni, perfekcjonista i nieustanny innowator, którego chińskie korzenie subtelnie przenikają do dań, wprowadzając do nich delikatne azjatyckie niuanse. Oraz Ire Hassan Odukeil, współzałożyciel z nigeryjskimi korzeniami. Ich filozofia kulinarna opiera się na wykorzystywaniu świeżych lokalnych produktów, wybieranych z dbałością o sezonowość i zrównoważony rozwój. Choć menu czerpie przede wszystkim z Afryki Zachodniej i Azji, restauracja zabiera gości w podróż dookoła świata, sięgając po wyjątkowo bogatą paletę przypraw oraz techniki fermentacji. Ikoi to nie jest restauracja dla przypadkowych przechodniów. Ikoi wybierasz świadomie, wiedząc, że czeka Cię odkrywanie kulinarnych historii w każdym kęsie. Od otwarcia w 2017 roku restauracja konsekwentnie redefiniuje pojęcie kuchni inspirowanej Afryką, wzbogacając ją o elementy dalekowschodnie, europejskie i afrykańskie. Jednym z pierwszych zaskoczeń była karta napojów, w której do wyboru mieliśmy m.in. 3 opcje paringu: wina, herbaty oraz sake. Fine dining coraz częściej proponuje niealkoholowe parowania, od kombuczy przez kawę aż po herbaty. Eksperci przewidują, że tea pairing będzie rosło w siłę, szczególnie ze względu na rosnące wymagania gości oraz potrzebę oferowania w pełni inkluzywnego doświadczenia kulinarnego. Zdecydowaliśmy się na sake i herbaty. Tym razem wpadliśmy do Ikoi na lunch, czyli wersję light. Kilka dań, 0 obżarstwa. Ale co Wy na to, żebyśmy tu wrócili na pełne 14 dań? Taka uczta bez hamulców, bez kompromisów i bez miejsca na śniadanie następnego dnia. Jeśli jesteście za, dajcie znać w komentarzach. A my rezerwujemy stolik i wracamy z kamerą. Ikoi przywitało nas czymś, co można by nazwać kulinarnym uściskiem dłoni. Na dnie małej czarki czaiła się starta, ostra rzodkiewka, która już samym zapachem budziła respekt. Nad nią bulion, gotowany przez 18 godzin na karmelizowanych skrzydełkach kurczaka, wykończony olejem infuzowanym pieprzem gola, rzadką odmianą pochodzącą z lasów deszczowych Afryki Zachodniej, pachnącą intensywnie, kwiatowo i obiecująco. Kompozycja bulionu zmienia się każdego dnia. Dzisiaj dominowały w niej świeże nuty ziół i cytryny, które działały jak powiew tropikalnego wiatru w środku londyńskiej mrzawki. Sam bulion jest gęsty od smaku, piekielnie świeży, z cudownym efektem, ostro, ale chcę więcej. Pierwsza przystawka wyglądała dość niepozornie. Mała kulka, przypominająca mochi, obsypana złotym sezamem i wonnymi przyprawami. Ale nie dajcie się zwieść. Ta kulka to smakowa petarda. Z wierzchu mieszanka przypraw suja, tradycyjna jak uliczne grille w Lagos czy Acre. To więcej niż przyprawa. To wspomnienie ciepłych nocy, głośnych rozmów i zapachu dymu unoszącego się nad afrykańskimi ulicami. W Ikoi ta historia wraca. Elegancka, przetworzona, ale wciąż szczerze oddana swoim korzeniom. W środku ragu z perliczki, doprawione aż 20 różnymi przyprawami. Soczyste, mocne, otulone cienką warstwą ciasta. Gryziesz i od razu czujesz eksplozję przypraw, sezamu, delikatnej ostrości, która nie wypala podniebienia, tylko przyciąga jak magnes do kolejnego kęsa. Mała kulka, a tyle historii, smaku i emocji zamkniętych w jednej porcji. Kolejne danie wyglądało romantycznie. Tartaletka z płatków róży. Lekka jak muśnięcie wiatru. Ale w tej poetyckiej skorupce krył się tatar z wołowiny dojrzewającej 120 dni. Tak, dobrze słyszycie. Stare mięso na randce z elegancją. Mięso było jednak dalekie od zepsucia. Miękkie, głębokie, z wyraźnym umami. Do tego sos z pomidorów, cytrusów i chili dodawał pazura i ostrości, która skutecznie rozbijała całą tę romantyczną sielankę. A na wierzchu płatki czarnej rzodkiewki, ułożone jak rozkwitający kwiat, z cienką warstwą sosu z czerwonych marchewek, która nadaje całości delikatny blask i odrobinę słodyczy.
Całość była nie tylko piękna, ale i zadziorna. Jakby danie chciało powiedzieć: jestem elegancka, ale wiesz, potrafię też kopnąć. Po serii przekąsek, które jedliśmy rękami jak dzieci w najlepszym przedszkolu dla dorosłych, obsługa podała nam gorące ręczniki. Gest prosty, a jednak bardzo potrzebny. Ręce czyste, zmysły wyostrzone, więc ruszamy dalej. I tu niespodzianka. A może już nie? W Ikoi najwyraźniej mają słabość do wszystkiego, co dojrzewa długo i z klasą. Po 120-dniowej wołowinie przyszedł czas na 3-tygodniowego pstrąga. Tak, znowu serwują starocie. Tym razem w wersji rybnej, ale to stare smakuje tu jak nowonarodzone. Talerz od razu robił wrażenie. Pomarańczowa pianka, wściekle zielony sos, róż rabarbaru, ciemna zieleń szpinaku. Wyglądało to bardziej jak abstrakcja niż klasyczna ryba. Pstrąg został najpierw konfitowany, potem podsmażony od strony skórki, dzięki czemu miał cudowną teksturę. Miękką, ale z lekko chrupiącym finiszem. Na wierzchu pianka z langustynek i czerwonych pomarańczy. Lekka, morska, z orzeźwiającą nutą owocu. Sos Green Goodies, ziołowy, mocny, z zaskakującym smakiem pieczonego ogórka. Yorkshire rabarbar dołożył kwaśnego kontrapunktu, a ledwo muśnięty ciepłem szpinak łagodnej, warzywnej nuty. To danie było bardziej stonowane niż wcześniejsze, ale wciąż intensywne, jak szept, który brzmi donośniej niż krzyk. Po subtelnościach pstrąga Ikoi wrzuca wyższy bieg. Na scenę wjeżdża turbot, który najpierw dojrzewał na sucho, a potem został opieczony nad węglem drzewnym, co sprawiło, że miał zwartą, jędrną strukturę i ten specyficzny, głęboki smak świeżej ryby, która przeżyła coś więcej niż tylko gotowanie. Na wierzchu domowa kiełbasa z łopatki baraniej, doprawiona autorską mieszanką przypraw, których pełnego składu nie zdradzono, ale zdecydowanie czuć było ciepło, ostrość i mnóstwo aromatycznych nut, które na długo zostają na języku. Obok ryby pojawiło się masło z czarnych flejkowców i orzechów laskowych. Ziemiste, kremowe, intensywne. Był też grillowany brokuł dla równowagi i chrupkości. I pudding z karmelizowanego kalafiora, który rozpływał się w ustach jak warzywna wersja crème brûlée. Lekko słodki, kremowy i rozgrzewający. Był idealną przeciwwagą dla pikantnych, intensywnych smaków na talerzu. To danie było jak utwór jazzowy, pełne warstw, zaskoczeń i charakteru. I tak, wciąż pikantne, wciąż intensywne, wciąż bardzo w stylu Ikoi. Turbot był jak elegancki wstęp do poważniejszej rozmowy. Teraz czas na temat główny. Polędwicę, która długo zbierała doświadczenia. To danie to kulinarny manifest Ikoi. Polędwica wołowa, która dojrzewała pół roku w Kornwalii, w chłodni rzeźnika Filipa Warrena w specjalnym pokoju zarezerwowanym tylko dla Ikoi. Potem jeszcze tydzień lub dwa w restauracyjnej chłodni, aż w końcu trafiła na patelnię, do kąpieli z tłuszczu, a potem na grill. Brzmi jak rytuał przejścia, bo trochę tak jest. Mięso jest intensywne, miękkie, skoncentrowane i tak, to dokładnie to stare mięso, które zapowiadaliśmy w tytule. Z tą różnicą, że zamiast śmierdzić smakuje jak gwiazdkowy hymn do umami. Na wierzchu plastry marchewki marynowanej z miodem i kuleczka kiszonego pieprzu, która wyglądała jak ozdoba, a działała jak granat smakowy. Do tego grzyby morel, groszek i kapusta. Dodatki z charakterem. Obok 3 sosy. Żółty z dyni, kremowy i kojący, fioletowy z kiszonej czerwonej kapusty, wyrazisty i ostry oraz dżem z grzybów morel, zaskakująco słodki, jak deser, który się zaplątał w danie główne. A do kompletu danie firmowe. Wędzony ryż jollof, gotowany w pikantnej zupie, dokończony na patelni, a potem tak uwędzony, że gdyby miał PESEL, to już dawno dostałby kartę seniora do wędzarni. Na wierzchu krem z homara, włoska kapusta marynowana w redukcji z pomidora i sos z granatu dla kwasowości i świeżości. Całość zagrała jak dobrze skomponowany utwór. Słodycz marchewki, grzybów i dyniowego sosu miękko przechodziła w ostrość kapusty i intensywny przyprawowy charakter ryżu. Kontrasty były wyraźne, ale wszystko się tu zazębiało jak puzzle z różnych zestawów, które jednak pasują idealnie. To danie długo dojrzewało, ale naprawdę warto było na nie czekać. Gdy kurz po starciu z 6-miesięczną polędwicą opadł, na stół wkroczyła mandarynka w wieczorowej stylizacji. Wyglądała jak cytrus gotowy na czerwony dywan. Elegancka, błyszcząca i ewidentnie świadoma swojego efektu. Na środku kula lodów z mandarynek i tajtańskiej wanilii, przykryta czarnym kapeluszem, czyli cieniutkim jak cień wafelkiem z przypieczonych owoców z dodatkiem węgla. Miał charakter i kolor jak noc bez światła. Pod lodami plaster Buddha Hand, czyli cytrusa, który wygląda jakby kilka dłoni naraz próbowało sięgnąć po ostatnią mandarynkę na stole. Nie ma miąższu, tylko aromatyczną skórkę, więc tu został zamarynowany w miodzie, aż zmiękł i nabrał głębi. Po jednej stronie krem z wanilii z cytrusowym kawiorem, otoczony zielonym olejem z wodorostów.
Po drugiej sos z granatu, gotowany powoli, aż zgęstniał, ściemniał i stał się tak intensywny, że przypominał dobrze zredukowane porto. Ten deser to chłodna, stylowa mandarynka, która najpierw rozkochała nas wyglądem, a potem zaskoczyła treścią. Kolej na deser główny. Deser nie flirtuje ze słodyczą. On raczej puszcza oko tym, którzy lubią wytrawne zwroty akcji. Na spodzie gęsty karmel z kawy. Ciemny, lekko gorzki, o konsystencji, która chce się przeciągać na języku jak espresso w slow motion. Na nim ciastko z suszonych śliwek i imbiru. Wilgotne, treściwe, z lekką ostrością, która sprawia, że nie da się go zignorować. Na górze lody z pieczonych orzechów nerkowca. Smak głęboki, lekko dymny, wręcz wytrawny. Bardziej do dyskusji niż do rozpieszczania. A żeby nie było zbyt grzecznie, wjeżdża różowy sos z rabarbaru i pieprzu Assam. Niby delikatny, ale zostawia po sobie pieprzne echo. Całość wieńczy chrupiący twill z pieczonego naleśnika. Cienkie jak bibuła, a chrupiące jak dobrze wypieczony wafelek. Deser z charakterem. Nie mruga do ciebie słodyczą, tylko mówi: chodź, pogadajmy serio. Na pożegnanie niewielki, chrupiący ptyś wypełniony po brzegi aksamitnym kremem z herbaty ulung i lawendy. Aromatyczny, lekko kwiatowy, ale bez przesady. Na wierzchu karmelizowana skórka z czerwonej pomarańczy, która dodaje przyjemnej, wyraźnie cytrusowej słodyczy. Mały, ale bardzo uprzejmy sposób na to, by pożegnać się z klasą. W Ikoi wszystkie mięsa przechodzą suchą obróbkę, dry aging, u lokalnego rzeźnika w Cornwalli. To ten sam Philip Warren, z którym Jeremy Chan pracuje od lat. W jego zakładzie wołowina dojrzewa w oddzielnym, kontrolowanym pomieszczeniu przez około 6 miesięcy, by nabrać głębi, smaku i aksamitnej struktury. Po dostarczeniu do Londynu ląduje jeszcze na 1 do 2 tygodni w specjalnych lodówkach tuż przy wejściu do restauracji, gdzie w niższej temperaturze i właściwej wilgotności finalizuje swój profil smakowy. Podobnie ryby, choć wymagają krótszego czasu, w Ikoi leżakują przez 2 tygodnie w chłodniach, co pozwala im zyskać skoncentrowany aromat i idealną konsystencję. Dzięki tym zabiegom każde danie mięsne czy rybne, które zobaczysz na talerzu, zawdzięcza swój charakter nie zepsuciu, lecz misternemu procesowi dojrzewania, który wydobywa z surowca maksimum umami. Co warto wiedzieć o 6-miesięcznym dojrzewaniu? Bezpieczne warunki poprzez kontrolowaną temperaturę, wilgotność oraz cyrkulację powietrza eliminują ryzyko namnażania się bakterii. Woda odparowuje. Skondensowane białka i tłuszcze rozwijają głębokie nuty orzechowo-rosołowe, mięso zyskuje intensywny aromat. Enzymy rozbijają kolagen, dzięki czemu nawet twardsze kawałki stają się delikatne. Dzięki tej technice każde danie mięsne w Ikoi to nie stare, zepsute mięso, a kulinarna eksplozja umami, która wyjaśnia, dlaczego tekstury i smaki wydają się tak zjawiskowe. Rachunek dla 2 osób wyniósł 643 funty. Za lunch to sporo, ale mówimy o restauracji z 2 gwiazdkami Michelin i 42 miejscem na liście The World's 50 Best Restaurants. W tej cenie mamy też paring herbat za 50 funtów i sakę za 100 funtów. To były 4 herbatki i 4 sake. Dodatkowo zamówiliśmy 2 kawy espresso. Do rachunku doliczono też 13,5% za serwis. Ale to nie jest cena tylko za jedzenie. To jest cena za doświadczenie, za smak, który zostaje w głowie jeszcze dłużej niż na języku, za historię, którą potem jeszcze długo się opowiada i za każdy detal, nawet sztućce, które zaprojektował specjalnie dla Ikoi artysta Alex Paul. Proste, surowe, ale perfekcyjnie dopasowane. Bo w Ikoi wszystko, od talerza po widelec, daje Ci odczuć, że jesteś w miejscu absolutnie wyjątkowym. No dobrze, więc co myślicie? Wracamy tu kiedyś na kolację, o której podobno nie da się zapomnieć? Czekamy na Wasze głosy, bo my już myślimy o rezerwacji. Jeśli podobał Ci się ten film, kliknij lubię to, zostaw komentarz i zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych smakowitych recenzji z restauracji z gwiazdką Michelin.